Dziś porozmawiamy, co można legalnie rzucić w spółkę, prowadząc firmę nieruchomościową w UK. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiejszy kolejny odcinek z serii z księgowym i poruszymy tematy, co można wrzucić w koszta spółki. Myślę, że sporo inwestorów rocznie tracą tysiące funtów, bo nie wiedzą, jak to zrobić dobrze, więc dzisiaj mamy księgowego, który nam trochę uchyli rąbka tajemnicy i powie coś więcej na ten temat. Jakbyś się mógł, Macieju, przedstawić dla osób, które nie oglądały Cię w wcześniejszych odcinkach? Cześć, mam na imię Maciej Husakowski. Jestem właścicielem biura księgowego Optima Creative. Dziękuję Ci, Michał, za zaproszenie. Zapraszamy oczywiście do obejrzenia poprzednich odcinków. Tak, myślę, że ogólnie z tych odcinków kilka tam nagraliśmy. Są ciekawe tematy z różnych, że tak powiem, różne tematy są ciekawe w związku z nieruchomościami. No i teraz mamy kolejnych kilka odcinków do nagrania, bo staramy się tutaj dla widzów, dla Was oglądających dać jak największą wartość, żebyście wyciągnęli coś z tego ciekawego i zapalili jakąś iskierkę w swojej głowie, więc dzisiejszy temat taki uważam, że dość ważny, bo dużo księgowych, przynajmniej co ja spotkałem z mojego doświadczenia, po prostu wpisują to, co im podacie, a nie są na tyle wykwalifikowani w konkretnej dziedzinie, żeby specjalizować się w tym, co można wrzucić, a co nie. Więc dla tych, którzy mają właśnie takich księgowych, którzy nie są specjalistami w nieruchomościach, tutaj z Maciejem porozmawiamy prostym językiem, żebyście wiedzieli, na co zwrócić uwagę, co można wrzucić, czego nie można, ewentualnie jak to definiować, żeby pamiętać na przyszłość. Także pierwsze pytanie do Ciebie, Macieju, co to właściwie znaczy rzucić coś w koszty, żebyś mógł tutaj, że tak powiem, wyjaśnić prostym językiem, co to znaczy, bo to nie każdy jest pewny tego. Znaczy, trzeba zdać sobie sprawę, że są różnego rodzaju koszty i wrzucając koszty w działalność, to możemy to rozplanować i to zależy, o jakich kosztach mówimy. Tak? Są koszty, które można wrzucić do spółki i potraktować je jako bieżące koszty działalności i wtedy można je odliczyć od corporation tax, czyli na przykład koszty małych remontów, koszty księgowości, koszty prawników. Natomiast jeżeli kupujemy nieruchomość, to ponosimy inne też koszty, tak? Stamp duty, ponosimy koszty surveyora lub chcemy podnieść wartość nieruchomości, to wtedy te koszty dopiero możemy rozliczyć przy sprzedaży nieruchomości. Więc należałoby to najpierw rozdzielić, które koszty są do czego, bo często ludzie po prostu sobie nie zdają z tego sprawy i popełniają te błędy, że wrzucają wszystkie koszty i myślą, że w ten sposób obniżą później corporation tax, natomiast nie zdają sobie z tego sprawy, że niektórych kosztów nie można odliczać przy corporation tax, a inne dopiero będzie można odliczyć dopiero przy sprzedaży nieruchomości. To wyjaśnij proszę, może od razu jesteśmy przy tym temacie, tak w skrócie powiedz co można, co nie można, żeby tutaj dać do myślenia. Tak jak wspomniałem wcześniej, na przykład remonty, odświeżenia, tak, to można odliczyć można wrzucić w koszty przy rozliczaniu zysków z wynajmu na przykład, tak. Czy to będzie buy to let, single let, czy service accommodation, to nie ma znaczenia, tylko że jeżeli mamy te remonty, odświeżenia, bieżące zarządzanie po prostu nieruchomością, to wtedy będziemy mogli wrzucić te koszty i odliczyć od zysków przy rozliczaniu corporation tax, żeby zapłacić po prostu niższy podatek. Nie? Można też wliczyć księgowość. Oczywiście też można odliczyć 100% interest. Jeżeli masz spółkę SPV, która jest na interest only, buy to let, to te 100% interest można też rozliczyć.
czyli to też jest taki jeden z główniejszych kosztów i taki, który zazwyczaj jest to taki deal breaker, dlaczego ludzie wybierają spółki, a nie rozliczają te nieruchomości przez self-assessment, tak? Bo przy self-assessment można tylko 20% tego kosztu, tego interest odliczyć, natomiast przy spółce można tego interest odliczyć 100%. Czyli podsumowując, można wrzucić wszystkie koszta prowadzenia biznesu, czyli wszystkie koszta, prąd, wodę, gaz. Jeżeli to jest jeżeli zanim wynajmujesz jeżeli zanim wynajmujesz tą nieruchomość, to ty za to płacisz, tak? Te właśnie koszty jak prąd, woda, gaz, council tax, natomiast później płaci to tenant. No zależy jaki wynajem. Ja mówię ze swojego no, punktu jaką widzenia, masz umowę, nie? kiedy Ale robię wynajem krótkoterminowy, to goście nie płacą nic. To tak, Wszystko to wtedy ja tak. płacę, sprzątanie, To zgadza się. wszystkie, że tak powiem, maintenance, wszystkie rzeczy. Gość tylko przychodzi, płaci za tam swój pobyt i ja rozliczam wszystko osobiście, czy moja firma rozlicza. No to wtedy tak, jeżeli service accommodation prowadzisz krótkoterminowy, HMO mniej więcej działa tak samo. tak samo, ale single let, nie? Single let, To wtedy tenant płaci tak, za to tak, wszystko, nie? Council tax i tak dalej. Natomiast tak, można to rozliczyć. Jeżeli jest to service accommodation, to wtedy wszystkie te koszty wrzucasz. Natomiast jeżeli podnosisz wartość nieruchomości, nie? Czyli na przykład łazienkę dodajesz drugą, albo tworzysz trzeci, czwarty pokój w nieruchomości, czy wymieniasz dach, nie? Czy robisz extension, tak? To wtedy te koszty dopiero rozliczasz przy sprzedaży nieruchomości. Nie można tych kosztów rozliczyć przy corporation tax, przy takiej bieżącej działalności. Okej, a powiedz mi jeszcze, jak to działa właśnie w service accommodation. W przypadku, kiedy nieruchomość nie nadaje się do użycia, kupuję nieruchomość zaniedbaną i żeby prowadzić ten biznes, to muszę zrobić właśnie nową łazienkę, nową kuchnię i to jest koszt biznesu. To nie jest tak, że no właśnie chciałem z swojego punktu widzenia, jak to wygląda. No to znaczy tak, jest... Bo muszę to zrobić, żeby prowadzić biznes. Nie jestem w stanie... No to jest już kwestia też interpretacji. Zależy co musisz zrobić, co musisz wprowadzić do tego biznesu, jakie Cały ulepszenia. remont. Ja mam na myśli, Cały remont, no to że remont... nieruchomość, elektryka jest do wymiany, Tak. hydraulika jest stara, kupiłem mieszkanie powiedzmy, nie wiem, 50-letnie, gdzie jest wszystko ruina i muszę zbić do cegły i żeby zrobić ten biznes, to musi być w dobrym standardzie, tak jak wiesz, goście wymagają dobrego standardu, żeby to było no, świeże i czyste Tak, i tak. schludne. Więc w tym przypadku wszystko jest pod ten biznes. Jaka jest interpretacja z No twojej to, strony? to tak, to moja interpretacja jest taka, no i też w większości księgowych, podejrzewam, że też, że tutaj w tym przypadku to nie podnosisz wartości nieruchomości, tylko ją ulepszasz, żeby była do zamieszkania. Więc ją jakby odnawiasz, więc samo odnowienie i ten remont taki, oprócz wyburzania ścian i dodawania jakichś innych pokoi, to można wliczyć oczywiście w koszty tego bieżącego remontu. Okej. I żeby ta nieruchomość nadawała się do zamieszkania. Więc te koszty można odliczyć od corporation tax. Okej. Natomiast w przypadku, gdy w ogóle nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania, to jest jeszcze taki fajny sposób, żeby stamp duty móc odzyskać. To udało mi się. No właśnie, też jest to takie ciekawe, że też nie wszyscy o tym wiedzą, że jeżeli kupujesz taką nieruchomość bardzo zaniedbaną, która się nie nadaje do mieszkania z dziurawym dachem albo Było wiesz, też tutaj w tej nie, to wiesz, jest grzyb albo w ogóle jest tragedia tutaj. Chodzi strukturalne. Tutaj akurat pamiętam, na tym przypadku wystarczyło, że miałem strop drewniany, był spróchniały. No. I wystarczyło, że wysłałem zdjęcie i na podstawie tego dostałem Tak. stamp duty tam umorzony. było 8 Albo, tysięcy funtów. albo odzyskać Tak, możesz, tak? tak. Na początku trzeba zapłacić te stamp duty, a później można je odzyskać, jeżeli ci właśnie surveyor się. tak, stwierdzi, że Ale tak. nie trzeba surveyora, wystarczy, że bo tą nieruchomość, jak ją kupywałem, to ona była w stanie do zamieszkania, ale takim angielskim, wiadomo, magnolia i dywany. Więc ja tu wszystko zbijałem do cegły i dopiero wtedy zobaczyłem, że strop jest do wymiany, bo od razu, okej, no właśnie, jak są ale gipsy, skąd masz wiedzieć? Wcześniej nie? zapłaciłeś stamp duty. Tak, oczywiście, Tak. najpierw zapłaciłem i później dopiero w czasie mówię, patrzę, tu jest do wymiany, Tak, tu tak. jest do wymiany, więc można w tym przypadku claimować, dlatego też jest tip dla
dla osób, które oglądają, żeby wiedzieć. Ale akurat ten pytanie, co ciebie zadałem tobie, to miałem tą samą rozmowę z moim księgowym, bo on to chciał odliczyć jako wzrost wartości. A ja mówię, no okej, tylko że w tym przypadku nie jest to wzrost wartości, Tak. dlatego Nie robisz że to żadnych jest strukturalnych Nie zmian. robię właśnie żadnych zmian, ale Tak. nie mogę prowadzić biznesu, który prowadzę bez wykonania tych prac. Tak. No i on twierdził, że to jest dodanie wartości, a ja mówię, że nie jest to dodanie wartości, no bo tak jak wytłumaczyłem, bez wykonania tych prac nieruchomość nie nadaje się do prowadzenia biznesu. A rozmawiałeś z surveyorem na przykład jakimś na ten temat? Znaczy teraz... Bo trzeba na przykład, bo wzrost wartości jest też taka interpretacja, że w jaki sposób zmienisz projekt w domu na przykład, nie? I musisz mieć surveyora i architekta do tego. Okej. To też wtedy nową ścianę dokładasz albo nową łazienkę, więc musisz projekt domu zmienić. Natomiast tu w Twoim przypadku nie zmieniałeś żadnego projektu domu, prawda? Nie, akurat wiesz, ja jestem w trakcie jeszcze wyjaśniania tego, bo na pewno wiesz, jest coś takiego jak Capital Tax Allowance pod biznes, pod komercyjne nieruchomości, a wynajem krótkoterminowy jest biznesem, Tak. więc wszystkie prace, które wykonałem, będą claimowane Capital Tax Allowance, więc jesteśmy w trakcie podliczania całego wniosku i wtedy na koniec to przedstawię do mojego księgowego, że tutaj zaszła pomyłka, bo on to akurat na tej nieruchomości uznał, że to jest prace kapitałowe. Ja nie chciałem się z nim jakby sprzeczać, mówię, okej, ja to wyjaśnię. Ale jesteś w stanie to udowodnić. Jestem w stanie to Tak, udowodnić. i wyjaśnić, no. Więc tu Swoją też jakby interpretacją. tip dla Was, że to, co księgowy podejmie decyzję, nie znaczy, że tak musi być. Jeśli wiecie, co robicie, to możecie to wyjaśnić i zrobić poprawkę i, że tak powiem, cofnąć się i wyjaśnić to. Tak. Więc wszystko jest do zrobienia. I udowodnić, nie? Jak wiecie, Tak. jak to ugryźć. Tak. Kolejne pytanie już trochę poruszyłeś, ale jeszcze zadam Ci, czy masz coś do dodania, bo brzmi ono, jakie są najczęstsze koszty, które właściciele nieruchomości mogą odliczyć? Wspomniałeś już o kilku rzeczach, Tak. nie wiem, czy jeszcze chcesz coś dodać do tego, czy No na przykład często, wiesz, musisz dojechać na nieruchomość, tak? Często swoim samochodem prywatnym. Używasz laptopa w domu, nie? Do prowadzenia kontaktu ze swoimi klientami, z Booking.com, z Airbnb, z księgowym, tak? Używasz domu też jako swoje biuro, to można użyć tych kosztów jako proporcji i przelewać sobie z konta biznesowego na konto prywatne taki ekwiwalent tego kosztu w granicach mniej więcej bezpiecznie jest to tak 20%, no to też jest uznaniowe, nie? W jaki sposób Ty jesteś w stanie udowodnić to... Możemy damy jakiś przykład, nie? Jeśli pracuję 50, właśnie. większość czasu pracuję z biura, z domu. No to większość czasu, no to wtedy ten dom traktujesz i Jako sam biuro. mieszkasz na przykład w Tak, tym domu, no to ten dom traktujesz jako biuro, ale też jako twój prywatny azyl, nie? Więc myślę, że nawet i 50% możesz wtedy wliczyć Okej. tych kosztów, które płacisz za twój dom prywatny. I jeżeli firmę masz zarejestrowaną też w domu, tak, no to wtedy tym bardziej, nie? Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję joint venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum $500,000. My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem, od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymujesz z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 000 funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu,
którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania. Podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. Okej, Tak. czyli wszystkie koszta prowadzenia biznesu z domu, wiadomo, internet, telefon, paliwo, Council tax. council tax, takie opłaty. A powiedz mi jeszcze, jak z kosztami remontu, gdzie jest granica między remontem a ulepszeniem? No to właśnie to też rozmawialiśmy już wcześniej na ten temat, ale może trochę Wyszczególnij szerzej. to, tak. No, jeżeli robimy remont, takie odświeżenie, tak, robimy malowanie, wymieniamy meble, nie wiem, okna wstawiamy nowe, lub w kuchni wymieniamy meble w kuchni, to jest to traktowane jako bieżący remont, a nie jako ulepszenie nieruchomości, tak? Ulepszenie wartości, podnoszenie wartości nieruchomości. To jest traktowane jako koszt do corporation tax. Okej. Natomiast jeżeli Dobudówki, jakieś tam rozbudowy. extension, lofty, nie, to już są traktowane, że Dodajesz wprowadzasz wartość. zmianę w strukturze budynku, dodajesz wartość i musisz właśnie wynająć później surveyora, który Ci określi wartość nieruchomości, podniesie Ci ją, do remortgage'u na przykład. I musisz też wynająć architekta, żeby też zmienił projekt zagospodarowania budynku. Dodajesz dodatkowy pokój, nie? W pokojach, na przykład nowych pokojach robisz łazienki, tak jak to ludzie robią w HMO, że w pokojach robią łazienki, to też jest podnoszenie wartości. Wymiana dachu, bo to też często myślą ludzie, że właśnie wymiana dachu to jest koszt bieżący, a to jest koszt według HMRC, to jest koszt podnoszący wartość nieruchomości. Bo tak jak wspomniałeś wcześniej, był ten drewniany strop, stary, spróchniały. Tutaj trzeba by było ten strop wymienić na nowy. I wszystkie te dachówki, to wszystko, ten komin, tak, to teraz już chyba nawet nie trzeba stosować tych kominów. Nie, ja wyburzam wszędzie, bo tylko Tak, to zabiera jest, miejsce. tak, zabiera miejsce. No i to jest koszt, który dopiero rozliczasz przy sprzedaży nieruchomości. A co w przypadku, gdzie te prace są potrzebne do prowadzenia biznesu? Kolejne. No to właśnie to Bo w tak przypadek tej nieruchomości. to jest remont, tak? Robisz to był remont. sypialniany dom z jedną łazienką, ale akurat na takie nieruchomości w okolicy nie ma zapotrzebowania, a w tej okolicy nie ma większych nieruchomości, więc postanowiłem zrobić rozbudowę, dodać 2 łazienki. No, to wtedy jest podnoszenie wartości. Okej. Natomiast Mimo tego, że to jest tylko specjalnie pod biznes. No tak, tylko że specjalnie pod biznes. Biznes będziesz prowadził, będziesz wynajmował. Ta nieruchomość jakby zwiększa swoją wartość później na rynku, No na tak? pewno. Przy sprzedaży. Tak. Jak będziesz chciał sprzedawać tą nieruchomość, to z większą ilością łazienek ta nieruchomość będzie 2 razy wtedy tyle więcej warta, tak? To wtedy jest podnoszenie wartości i które możesz wtedy odliczyć przy sprzedaży od podatku, Okej. od flipa, nie? Bo jakbyś chciał robić flipa, no to wtedy cena sprzedaży minus koszty zakupu plus podnoszenie wartości nieruchomości. To też są koszty wtedy, o które odliczamy przy sprzedaży i płacimy wtedy niższy podatek. Okej, ma to sens, super. Kolejne pytanie do Ciebie, które w sumie też poniekąd odpowiedziałeś, bo tak mam pytania, które odpowiadasz jednym na drugi. Zauważyłem, że to są tematy poruszane. Tak, które się też zazębiają. Tak, prawda? zazębiałem, bo tu chodziło o traktować koszty podróży właśnie, oglądanie domów, spotkania z agentami. Tak. To wszystko też można wrzucić Też, w ale koszta. nie wszystko w 100%. To znaczy wszystko w 100%, jeżeli to jest związane z biznesem, to tak. Oczywiście. Natomiast jeżeli Twój samochód traktujesz prywatnie w większości, ale do biznesu również, tylko że w Twoim przypadku na przykład, jeżeli Ty jesteś deweloperem, tak, i tylko zajmujesz się tym,
no to możesz wtedy ten koszt samochodu odliczyć w proporcji 80% na biznes, 20% prywatnie. Tak, bo w większości ty wykorzystujesz ten samochód bardzo często. No tak. Natomiast jeżeli ktoś, a większość osób jest gdzieś pracuje na etatach lub jest self-employed i prowadzi tą działalność swoją gospodarczą lub pracę na etat i to jest jego główne źródło utrzymania i dojeżdża tam do tej pracy, a tutaj ma jedną nieruchomość albo dwie i tutaj też musi dojechać, no to wtedy trzeba zinterpretować to i rozdzielić, ile jest do biznesu, a ile jest tych procent na prywatny użytek, prawda? Oczywiście. Więc tak mniej więcej wychodzi, że tak 20% można spokojnie odliczyć tego kosztu podróży. No i wtedy też można restauracje, jakieś kursy, szkolenia księgowe też można odliczać, tak? Książki, no, wyjazdy integracyjne. na przykład hotel, restauracje, czy welcome breaki, jak chcesz się kawy napić, czy w Starbucksie sobie jakąś przerwę zrobić w trasie na taką nieruchomość, nie? Okej, no właśnie tutaj chciałem to poruszyć, żeby wybrzmiało to z Twoich ust, że wszystkie te koszta, ale też zależy od indywidualnej sytuacji, tak jak wspomniałeś, warto przyjść Tak. na konsultację, Tak, porozmawiać na o takich rzeczach, bo jest inna sytuacja, jak ja tylko tym się zajmuję, mam portfolio nieruchomości i to jest mój jedyny, że tak powiem, jedyne zajęcie, no to ja mogę więcej wrzucić w koszta niż ktoś, kto pracuje na etacie i ma jedną nieruchomość czy dwie na bajtulecie i tam drobne jakieś zarabia, że tak powiem, kilkaset funtów miesięcznie, Tak. więc tu nie ma co porównywać jednej sytuacji do drugiej i warto to zweryfikować, żeby zrozumieć swoje możliwości i gdzie można zoptymalizować ten podatek, bo ja akurat z mojego przypadku od jakichś kilku lat nie płacę w ogóle podatku, bo cały czas ale to nagramy kolejny odcinek na temat o stratach, kosztach, które to myślę, że też jest można bardzo, też wykorzystać. bardzo, bardzo ciekawy Zoptymalizować, to jest dobre słowo, optymalizacja. Dokładnie. My bardzo lubimy to słowo. Bardzo, bardzo to mało powiedziane. I jeszcze tutaj też chciałbym, żebyś to ujął, koszta księgowości, doradztwa prawnego, notariusza, wszystkich takich rzeczy jakby konsultantów. Tak. To wszystko są koszta, które można Odliczyć przy corporation tax, tak. Okej, super. Jakie błędy najczęściej popełniają początkujący inwestorzy z Twojego punktu widzenia? No po pierwsze taki główny błąd to uważam, że robią tak jak wszyscy, czyli to znaczy tak jak wszyscy, którzy nie jeżdżą na konferencje i którzy nie znają tych właśnie patentów. Że się nie networkują. Tak, nie networkują się, to po pierwsze taki błąd robią, że nie jeżdżą na te spotkania i robią po prostu, kupują nieruchomości prywatnie, tak, na self-assessment i wtedy nie mogą odliczyć 100% interest, tylko 20%. I to jest jakby główna przyczyna, dla której osoby doświadczone decydują się na spółkę limited, SPV, aby ten interest można było odliczyć w 100%. Tak? Jeżeli jak przekraczają próg te osoby prywatne, które mają nieruchomości na self-assessment, to jeżeli przekraczają próg 50 000 funtów, to płacą 40% podatku. Osoby, które mają spółki, płacą 19% podatku od zysku. Jeśli mają zysk. Jeśli mają zysk, to oczywiście, a jeżeli zadłużają spółkę i mają duże koszty, no to nie mają zysku żadnego, prawda? Albo jeżeli mają holding, no to to też zamiast wypłacać pieniądze... Wspomnimy o tym w następnym odcinku. Już o holdingach rozmawialiśmy. Tak, o holdingu To rozmawialiśmy, sobie ale możecie obejrzeć poprzedni odcinek. to można zobaczyć, Tak, na czym ale to polega. chodzi mi jeszcze Tak. o tych stratach, nie? Więc To o stratach porozmawiamy to też przy jest kolejnym. połączone, zazębia się trochę. Coś jeszcze masz do dodania? Tak, do tego? no właśnie błędu? to znaczy biorą wspólnika 50/50 bez umowy. Tak, i nie podpisują umów żadnych, po prostu wszystko robią tako na gębę i warto by było wtedy skorzystać z pomocy prawnika, żeby ten prawnik doradził też, ujął wszystkie zasady korzystania
no, z zysków wypracowanych lub też określił rodzaj prowadzonej działalności przez tych wspólników, rodzaj zakres obowiązków. Tak. To jest ważne. Jest dobrze, jak jest dobrze, Tak, ale jak tak. coś się zacznie sypać, to później a ja nie źle i- mówiłem, a ty mówiłeś tak, a nie, ja nie pamiętam, co później będziesz nagrywał rozmowy, nie? wiadomo, że To tak. trzeba albo mieć takiego wspólnika, który też to rozumie, ale jeżeli wspólnikowi mówisz, że słuchaj, no potrzebujemy podpisać umowę, nie? Przez prawnika, żeby to było po prostu wszystko w porządku, legalne, żebyśmy byli zabezpieczeni. I jeżeli ty usłyszysz od takiego wspólnika, nie, po co nam umowa, co ty mi nie ufasz, to ja powiem Ci, że uciekaj od takiego wspólnika. Prędzej czy później. Prędzej może czy później coś on wyjdzie już wiesz, że on już ma coś za uszami. za uszami i że chce Ciebie tutaj przekręcić, nie? Na przykład też jest kolejny błąd taki, że ludzie mają 10 nieruchomości i prowadzą te nieruchomości pod jedną spółką. I zamiast tego, żeby prowadzić pod jedną spółką, ponieważ nie jest to korzystne podatkowo, ponieważ przy zysku powyżej 50 tysięcy funtów spółka musi płacić już trochę wyższy podatek, czyli między 19 a 25%. Przy zysku 250 tysięcy jest to 25%. Natomiast między 50 a 250 tysięcy jest proporcja ustalana. I warto jest rozdzielić wtedy te nieruchomości na kilka spółek, żeby każda spółka nie przekraczała tej kwoty 50 tysięcy funtów, żeby płaciła po prostu niższe podatki. No i to, co też wspomniałem wcześniej, że osoby, które posiadają spółki, wyprowadzają dywidendy na konta prywatne, zamiast sobie założyć holding, no i reinwestować środki i nie płacić podatku od dywidendy, bo to też jest taka fajna możliwość, o czym też wspominaliśmy wcześniej. Uważam, że jest główny wyznacznik też tego, bo no po co płacić podatki, jeśli się nazbiera suma, można wysłać dywidendę do innej firmy, która Tak. może to zainwestować i też są kolejne koszta, więc no, trzeba mieć to poukładane i zastanowić się, co się chce. No tak, tylko trzeba sobie też zdać z tego sprawę, że dywidendy nie są kosztem. Mówię, koszta od zakupów nieruchomości późniejszych, nie? Jeżeli No, dostaniemy wtedy- dywidendę z innej firmy i ta druga firma kupuje nieruchomość, to już jest kosztem firmy. Zakup kolejnej nieruchomości. Zakup kolejnej nieruchomości, tak, ale to są pożyczone pieniądze. No tak. To znaczy Kolejna, jakby powiększamy dług. dług powiększamy, natomiast to nie jest koszt, który możemy też odliczyć od zysków później, nie? To też tak nie działa, nie? To też możemy porozmawiać na ten temat przy kolejnym odcinku, bo to jest jakby inaczej rozliczane. To jest rozliczane przy balansie spółki, natomiast nie jest to koszt, który możemy później odliczyć przy rozliczaniu zysków od corporation tax. Okej. No, to jeżeli to jest dywidenda, która została pożyczona z tamtej spółki, która została wypłacona do holdingu i holding reinwestuje te środki, no to holding jakby reinwestuje te środki do innej spółki. Rozumiem. Bardziej mi chodziło, że w podsumowaniu na końcu jest podsumowane, że jest więcej asetów w firmie. O, aset. No jeżeli chodzi o asety, to tak. To wtedy... Ale nie ma profitów, nie ma zysków, bo bardziej mi o to chodziło. No tak, to też jest bardziej temat skomplikowany, Tak. więc to by trzeba było omówić szczegółowo. I oczywiście, że jeżeli prywatnie rozliczasz nieruchomości, no to prywatnie odpowiadasz swoim własnym majątkiem. To też jest taki aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu budowania portfela inwestycyjnego, więc warto pójść na konsultację do księgowego, do prawnika, do doradcy podatkowego i przed zainwestowaniem swoich pierwszych pieniędzy w nieruchomości, no to warto by było skorzystać z takiej wiedzy, żeby później nie strzelić sobie w kolano i nie płakać nad rozlanym mlekiem. Tu dzięki, że poruszyłeś te różnice między indywidualnym inwestowaniem a spółkowym i powiem Ci już z mojego doświadczenia, to nie tylko początkujący inwestorzy mają takie problemy. Ja znam
masę inwestorów, którzy mają kilkadziesiąt nawet nieruchomości na personalnym imieniu i nazwisku i każdego roku płaczą, że mają dziesiątki tysięcy funtów do zapłacenia i różne problemy finansowe, bo właśnie szkoda im było zapłacić za konsultacje i szkoda im było kilkaset funtów wydać na początku, czy nawet w trakcie tego, żeby wprowadzić te zmiany. Tylko stwierdzili, tam samemu sobie dam radę, nie będę płacił dla księgowego, a później płacą dziesiątki tysięcy funtów w innym kierunku, więc to też dobrze, że o tym wspomniałeś. Wiesz jak to jest, pazerny 2 razy traci. No myślę, że tutaj chyba 20 razy, nie 2, tylko Nawet 20 tak razy, jest. bo to mówimy o ogromnych sumach. I ostatnie pytanie dla Ciebie do tego odcinka. Jak prowadzić dokumentację, żeby HMRC nie miało zastrzeżeń? Czy masz jakieś tipy Tak, głównie my na przykład doradzamy swoim klientom, żeby stworzyli sobie chmurę na dysku Google i tam stworzyli sobie foldery do swoich nieruchomości i przy takiej jednej nieruchomości warto jest sobie stworzyć 2 takie foldery do kosztów bieżących, które będziemy rozliczać co roku i wtedy do tych kosztów bieżących można zaliczyć wszystkie te koszty, o których wspominaliśmy wcześniej i zrobić sobie drugi folder, który będzie tylko służył do wrzucania tam rachunków za te koszty, które podnoszą wartość nieruchomości. Okay. Więc warto jest to rozdzielić sobie po prostu, żeby mieć porządek. Tak, głównie tu chodzi o porządek, żeby i nasz klient miał czystą głowę i dobrze spał i żebyśmy też my jako księgowi mieli też łatwiejszą pracę. No i dla Urzędu Skarbowego oczywiście, jeżeli będzie kontrola, no to jest łatwiej wtedy wszystko przedstawić. No i trzeba oczywiście trzymać i wrzucać co roku statementy bankowe na taki dysk w formacie PDF. Można też właśnie trzeba wrzucać rachunki do kolejnego folderu. My robimy jeszcze kolejny folder administracyjny, gdzie wrzucamy właśnie umowy o wynajem, umowy kredytowe, wszystkie dokumenty, które przychodzą z Urzędu Skarbowego, z Companies House. Tam też są, więc jest wszystko w jednym miejscu. No i klient wtedy udostępnia nam taki folder na naszego maila i my mamy do tego dostęp. To jest jakby jeden ze sposobów. Dobrze jest też przy wielu nieruchomościach, jak na przykład Ty masz dużo nieruchomości, to sobie założyć QuickBooksa albo taki program, który to wszystko zlicza, albo Zero. Nie? Są różne programy, Sage, Zero, różne tam. Ja Można sobie próbowałem wybrać. jednego i drugiego, ale osobiście wysyłam, bo ja jestem na VAT-ie w jednej ze spółek tej deweloperskiej, więc regularnie wysyłam co miesiąc faktury do księgowego i on to prowadzi za mnie, bo to też trochę tego admin pracy trzeba wsadzić, żeby to regularnie wrzucać, a u mnie z tym czasem jest limitowane, więc to wszystko zależy. Zależy czy lubisz to robić, No ja czy nie. nie cierpię, No admin właśnie. to jest coś, co w ogóle wolę gdzieś tam negocjacje jakieś robić. Mam skille w innym kierunku, więc wolę zapłacić komuś, żeby zrobił za mnie ten prace adminowe, a ja mogę się skupić właśnie na kolejnych negocjacjach, wyszukiwaniu innych okazji, czy dopilnowaniu prac, które realizuję. No, rozumiem. Super, ja myślę, że ten odcinek bardzo ciekawy, sporo wartości w tym wspomnieliśmy o różnych tematach. Jeśli widzicie w tym wartość, dajcie łapę w górę, komentarz dla zasięgów i widzimy się na kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.